W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak pracować proteiną na zniszczonych paznokciach. Bierzemy na warsztat przepiłowane, uszczerbione, a nawet zdeformowane paznokcie i pokażemy, co zrobić, aby je uratować przy pomocy bazy proteinowej. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Katarzyna Glińska. Cześć wszystkim. Zabierze się za paznokcie zniszczone i pokaże, jak uratować je proteiną. Zapraszam. Zaczynamy. Czasami trafiają do nas klientki, które mają swoją naturalną płytkę miękką jak papier. I wtedy naszym zadaniem jest porządnie wzmocnić te paznokcie po to, żeby po pierwsze klientka od razu poczuła ulgę. Ona w końcu będzie miała paznokcie, której może się podrapać, związać włosy, z których może korzystać, cieszyć się, czego nie mogła robić wcześniej, bo te paznokcie po prostu się do tego nie nadawały. Po drugie, tworząc taki ochronny pancerz, pozwalamy, aby te paznokcie pod spodem powolutku sobie zrastały i powolutku się same regenerowały. Idealnym produktem do tego typu działań jest nasza baza proteinowa. Jest to baza do nadbudowy, nasz kultowy produkt, który zawiera w swojej recepturze proteiny i ta receptura została w taki sposób opracowana, żeby jak najbardziej strukturą przypominać naturalną płytkę paznokcia. Mówiąc strukturę, mam na myśli twardość i elastyczność zarazem, dlatego że to są tak naprawdę kluczowe elementy w przypadku dobrej bazy. To, że każda baza na świecie ma paznokcie wzmocnić i ochronić, to jest logiczne, wiadomo. Ale tutaj ważne jest, aby baza nie była ani za twarda, ani za miękka. Jeżeli baza będzie zbyt twarda, a położymy ją szczególnie na paznokciach wyginających się w każdą stronę, no to nie będzie z nimi współpracować. Może pęknąć, może się zapowietrzeć. To tak jakbyśmy na taką miękką pierzynę położyli taflę szkła. No nie zadziała. Z kolei jeżeli baza jest zbyt elastyczna, no to nie pełni tej funkcji pancerza. No bo jeżeli będą jakiekolwiek uderzenia, no to po prostu nie ochroni tych paznokci, a musi, żeby one powolutku same się regenerowały. Fenomen proteiny polega na jej składzie, który sprawdza się u większości kobiet. 4 na 5 kobiet potwierdza, że baza proteinowa to najlepszy typ bazy, jakie do tej pory stosowały. Na tych samych badaniach, które wykonaliśmy w niezależnym laboratorium Hamilton, 27 kobiet na 30 potwierdza, że po tym jak nosiły proteinę, ich paznokcie odrosły mocniejsze i nierozwajające się. Jesteśmy bardzo dumni z tego produktu i właśnie nim pokażemy, w jaki sposób zrobić nadbudowę, pod którą spokojnie te paznokcie będą sobie wzrastać i się regenerować. Przechodzimy do pracy. Najpierw odsuniemy skórki przy pomocy frezów, następnie opracujemy kształt i zmatowimy powierzchnię, nałożymy primer, nadamy kształt i długość proteiną, wypiłujemy paznokcie tam, gdzie będzie to niezbędne, usuniemy skórki, nałożymy kolor, tip-topa i serum. Tradycyjnie zaczynamy od dezynfekcji. Dezynfekujemy własne dłonie, zakładamy rękawiczki i dezynfekujemy dłonie klientki. Sięgamy po frez numer 9, który ma wygodny kształt stożkowatego walca. Pierwszym krokiem jest odsunięcie skórek i pozbycie się nabłonków przyrastających do płytki. Frezarka oscyluje pomiędzy 10 a 15 tysiącami obrotów na minutę. Frez prowadzimy w taki sposób, aby nie wbijać jego rantu w płytkę. Można powiedzieć, że pracujemy tak jakby czubkiem głowy frezu, tą płaską częścią, którą podpychamy skórki do góry i jednocześnie usuwając nabłonki przyrośnięte do płytki. Zmieniamy frez na jedynkę w kształcie łezki, którym delikatnie podniesiemy skórki, przy okazji oczyszczając wcześniej frezowaną powierzchnię. Nie chcemy w tym momencie wycinać skórek, dlatego że za chwilę będziemy korzystać z pilnika, a piłowanie świeżo wyciętych skórek może zaskutkować przerwaniem ciągłości skóry. Może, nie musi. To zależy od wprawy stylistki, ale również od poziomu delikatności skóry klientki. Na wszelki wypadek, jak jesteś początkującą stylistką, nie wycinaj skórek tak długo, jak nie zakończysz wszystkich tematów związanych z piłowaniem paznokci. Za chwilę będziemy nadawać kształt wolnego brzegu, ale zanim do tego przejdziemy, spójrzmy na nasze paznokcie, aby ustalić, czego potrzebuje każdy z nich. Paznokieć mały. Tu zrobimy nadbudowę. Serdeczny ma uszczerbienie, które trzeba wypełnić. Środkowy nadbudujemy, podobnie jak mały. Wskazujący jest złamany, więc będziemy go przedłużać i nadbudowywać. Kciuk wymaga tylko nadbudowy. Przechodzimy do nadania kształtu, czyli wyrównania wolnego brzegu pilnikiem o gradacji 180. Pamiętajmy, żeby bardzo delikatnie operować pilnikiem przy minimalnym nacisku, ponieważ paznokcie są cienkie i kruche. Można również sięgnąć po delikatniejszy pilnik, czyli ten o gradacji 240. Na serdecznym paznokciu widzimy uszczerbek. Możemy go skrócić i przedłużyć, ale można również zostawić uszczerbienie i uzupełnić je proteiną. My wybierzemy tą drugą opcję, ponieważ klientka nie chce ścinać naturalnych paznokci. Wskazujący jest złamany. Wyrównujemy kształt, aby precyzyjnie podłożyć formę. Uwaga! Nie starajmy się ściąć paznokcia do zera, zostawmy minimalną obwódkę wolnego brzegu. Będzie nam łatwiej podłożyć formę i również będzie to bardziej komfortowe dla klientki.
Tam, gdzie kończy się wolny brzeg paznokcia, zaczyna się łożysko i jakakolwiek ingerencja w nie jest bolesna i może być niebezpieczna, nawet jeżeli mówimy o pozornie niewinnym podsunięciu rantu formy pod paznokieć. Pozostałe paznokcie wyrównujemy. Pora na przygotowanie płytki. Bufferem o gradacji 180 na 220 matowimy powierzchnię paznokci. Wykonujemy delikatne ruchy, ale jednocześnie bufferujemy tak długo, aż cała powierzchnia będzie dokładnie zmatowiona. Źle zmatowiona płytka to jeden z 8 powodów, który może nam zaskutkować zapowietrzeniem. Jeśli interesuje Was pozostałe 7, to odsyłam do filmu, gdzie szeroko o tym opowiedzieliśmy. Wylewamy cleaner na wacik bezpyłowy i przecieramy powierzchnią paznokci. Nakładamy primer bezkwasowy, tak samo jakbyśmy malowali paznokcie tradycyjnym lakierem. Aplikujemy pierwszą, cienką warstwę proteiny. Od razu na 4 paznokcie, bez potrzeby przymrażania każdego z osobna. Utwardzamy przez 30 sekund. Kciuk nakładamy i utwardzamy osobno, ponieważ jest palcem przeciwstawnym i trzeba go trzymać w lampie pod innym kątem niż pozostałe 4. Zobaczcie, jak wzmocnione są paznokcie po jednej cienkiej warstwie proteiny. Wykonajmy tak zwany test dzięcioła. Zapukamy utwardzonymi paznokciami o blat stołu. Cóż za wspaniałe uczucie dla osoby, która jeszcze przed chwilą miała paznokcie miękkie jak papier. Gdyby nie nasz ścięty wskazujący, na tym etapie moglibyśmy nałożyć kolor albo nawet sam top nabłyszczający i zakończyć stylizację. Są klientki, które nie chcą mieć nadbudowanej płytki, chcą, żeby te paznokcie były cienkie, ale wzmocnione. To zazwyczaj wyważone kobiety, rozsądne, które nie robią niekontrolowanych, dziwnych ruchów, nie mają ciągot do dziwnych sportów walki i którym takie zabezpieczenie paznokci całkowicie wystarczy. Ja je podziwiam za ich opanowanie, natomiast w moim przypadku nadbudowa jest absolutnie must have, jeżeli chcę, żeby te paznokcie przetrwały. To też jest trochę powiązane z temperamentem, nawet z ilością gestykulowania, które robimy każdego dnia. My w naszym odcinku jedziemy z nadbudową. Kładziemy na paznokieć małego palca cienką warstwę poślizgową, zabezpieczamy wolny brzeg, nabieramy krople proteiny, aplikujemy na 1/3 długości paznokcia i zygzakowatym ruchem rozciągamy produkt w stronę wolnego brzegu. Odwracamy rękę, aby wypoziomować krzywą C, pomagając sobie pędzelkiem z butelki. Przed włożeniem ręki do lampy robimy szybki kontrol, czy nadbudowana powierzchnia symetrycznie się rozłożyła. Utwardzamy przez 60 sekund. Zabieramy się za nasz wyszczerbiony serdeczny. Podkładamy formę, pilnując, aby pomiędzy nią a paznokciem nie było żadnej szczeliny. Przesmarowujemy płytkę po całej długości, również tam, gdzie jest uszczerbek, który będziemy uzupełniać. Zabezpieczamy wolny brzeg i następnie nakładamy krople na 1/3 długości płytki, zygzakowatym ruchem przeciągając ją w stronę wolnego brzegu. Odwracamy rękę, aby wypoziomować proteinę, pomagając sobie pędzelkiem z butelki. Utwardzamy przez 60 sekund. Paznokieć środkowy nadbudowujemy, tak samo jak mały. Nakładamy warstwę poślizgową, zabezpieczamy wolny brzeg i następnie dodajemy więcej produktu, aby wypracować krzywą C. Odwracamy rękę, układamy produkt pędzelkiem i przed włożeniem ręki do lampy sprawdzamy, czy jest symetrycznie. Utwardzamy przez 60 sekund. Pora na paznokieć wskazujący. Podkładamy formę, ponownie pilnując, aby idealnie przylegała do wolnego brzegu. Budujemy szkielet z proteiny. Kładziemy krople produktu na łączeniu naturalnej płytki z formą, rozciągamy na boki, formując owalny kształt i utwardzamy. Ściągamy formę, przesmarowujemy warstwę poślizgową, zabezpieczamy wolny brzeg, bierzemy większą kroplę proteiny, rozprowadzając ją po całej powierzchni. Zwracamy szczególną uwagę na łączenie paznokcia naturalnego z przedłużonym. Ten uskok trzeba wyrównać. Odwracamy rękę, korzystając z sił grawitacji. Przed włożeniem do lampy kontrolujemy, czy nadbudowa się nam nie przekrzywiła. Utwardzamy przez 60 sekund. Będziemy powtarzać jak mantrę, bo to jest ważne. Każdą warstwę nadbudowującą utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Kciuka traktujemy tak jak mały i środkowy, czyli klasycznie go nadbudowujemy. Wiem, że już wiecie jak, ale powtórzymy dla utrwalenia. Przesmarowanie, zabezpieczenie wolnego brzegu, kropla proteiny rozciągnięta po całej długości paznokcia, modelowanie krzywej C przy pomocy grawitacji i pędzelka, kontrola czy jest prosto, do lampy. Wszystkie paznokcie mamy już nadbudowane i utwardzone. Przemywamy warstwę dyspersyjną wipe-offem. Zabieramy się za piłowanie. Im sprawniej idzie nam praca proteiną, tym mniej piłowaniu czeka nas po utwardzeniu. Kasia ma już taką wprawę, że paznokcie, których nie przedłużaliśmy, czyli mały, środkowy i kciuk, nie wymagają piłowania. Mają delikatnie nadbudowaną krzywą C, produkt przy skórkach jest położony cienko, czyli tak, jak powinno być. To wynika ze sposobu pracy. Produkt pod skórki podsunęliśmy przy pierwszej warstwie.
Nakładając drugą, przesmarowaliśmy całą powierzchnię paznokcia, również przy skórkach, ale przy rozciąganiu kropli nadbudowującej już nie podjeżdżaliśmy pod same skórki. Nie ma takiej potrzeby. Poprzednia warstwa proteiny całkowicie wystarcza, aby stylizacja była trwała. Nieumieszczanie warstwy nadbudowującej tuż przy skórkach dobrze wpływa na efekt wizualny, szczególnie po 2-3 tygodniach, kiedy paznokcie zaczną wzrastać. Im mniej produktu nakładamy na odroście, tym mniej ten odrost jest widoczny. Paznokieć serdeczny. Gradacją 180 wyrównujemy kształt wolnego brzegu, piłujemy przy skórkach, krzywą C, dopiłowujemy boki do krzywej C, ścieniamy linię włosa wolnego brzegu. Na końcu podpiłowujemy krawędzie, aby nie było żadnych zadziorków, szczególnie w tym miejscu, gdzie było uszczerbienie. W paznokciu wskazującym robimy dokładnie to samo. Pilnikiem 100/180 wyrównujemy kształt wolnego brzegu i powierzchnię przy skórkach, nadajemy kształt krzywej C, dopasowujemy do niej boki, ścieniamy wolny brzeg. Piłujemy krawędzie. Słowem, piłujemy ten paznokieć tak, jakby był żelowym migdałkiem. Polerką 180/220 wygładzamy powierzchnię, aby przygotować ją do nałożenia koloru. Nadszedł czas na usunięcie skórek. Sięgamy po frez numer 8, kulkę, i prowadzimy go ruchem wymiatającym, aby sterczące skórki oderwały się od wału paznokciowego. Musimy pamiętać, że frez kulka nie nadaje się do każdego typu skórek. Do suchych i sterczących? Tak. Do grubych i mokrych? Nie. Takie skórki najlepiej usuwać nożyczkami. Po opiłowaniu i wycięciu skórek prosimy klientkę, aby umyła dłonie. Następnie przecieramy paznokieć fioletowym cleanerem, aby usunąć wilgoć i ewentualną tłustą warstwę z powierzchni płytki i przechodzimy do malowania paznokci. Nakładamy 2 warstwy koloru. Przy pierwszej nie podjeżdżamy pod same skórki, zrobimy to przy drugiej warstwie, pomagając sobie pędzelkiem do zdobień 006. Nakładamy tip-topa, utwardzamy przez 60 sekund i gotowe. Pamiętajmy, że po utwardzeniu tip-topa nie dotykamy powierzchni paznokcia przez około 30 sekund. Dzięki temu będzie dużo dłużej i mocniej błyszczeć. Na sam koniec nakładamy serum proteinowe, wcierając je w wał około paznokciowy. Jak widzicie, podczas wcierania odrobina serum transferuje w paznokcie. Między innymi dlatego jest tak ważne, aby top miał czas na ostygnięcie. Serum proteinowe to jest wymarzony produkt do pielęgnacji paznokci. 97% całego składu jest pochodzenia naturalnego, a aż 18 składników ma udokumentowany, potwierdzony pozytywny wpływ na kondycję skóry i paznokci. Na przykład hydrolizowane białka żożoby, białka jedwabiu, hydrolizowane keratyna i kolagen, biotyna. Oprócz tego ma działanie bardzo mocno nawilżające. Wcierając takie dobrocie w skórki naszej klientki, możemy być pewni, że szybciej do nas wróci. Kochani, i teraz podsumowując, pracując na bazie proteinowej i na serum proteinowym za każdym razem, kiedy wykonujecie paznokcie hybrydowe swojej klientce, możecie z automatu wykonywać to jako zabieg proteinowy, dlatego że te produkty umożliwiają Wam właśnie tak nazwanie tej usługi. Dlatego nie wykonuj tylko hybrydy, wykonuj zabieg proteinowy za każdym razem, kiedy klientka przyjdzie do Ciebie na hybrydę. I to już koniec naszego odcinka. Jeżeli było merytorycznie, to koniecznie nie zapomnijcie, żeby nas subskrybować i widzimy się następnym razem. Tymczasem napiszcie w komentarzu, który tip przydał Wam się najbardziej. Dzięki za uwagę, cześć!